Witajcie kochani, to już 13 odcinek naszego podcastu. Między nami. No i 13, taka pechowa? Nie, dla nas będzie bardzo szczęśliwa. I jest też szczęśliwa. Ale jest nieszczęśliwa dla niektórych ludzi. Wiesz, których? Wiem, bo dzisiaj porozmawiamy o niewolnictwie w współczesnych czasach. Jak to wygląda, z czym to się je? O tym dzisiaj. Dokładnie, intro. Bądź z nami, powiem, to zostanie między nami. Podcast między nami. Bądź z nami, powiadamy, co zostanie między nami. Podcast między nami. Było miło, ale się skończyło. Czas przejść do naszego dzisiejszego tematu. I zanim się w niego wgłębimy, to wydaje mi się, że powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest niewolnictwo? Zastanawiałeś się kiedyś? Zastanawiałem, wiesz, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o niewolnictwo w tych obecnych czasach, w których aktualnie żyjemy, bo jest to cichy temat. To jest temat, o którym się nie rozmawia, to jest... Gdzieś się dzieje, tylko nie u nas, a okazuje się, że tak naprawdę wszyscy właściwie bierzemy czynny udział w tym. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Niewolnictwo to jest forma wyzysku i ograniczenia wolności. Sam podkreśliłeś, że w dzisiejszych czasach my nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, że wszyscy w tym uczestniczymy. Na przykład zakupy, o których już niejednokrotnie mówiliśmy na chińskich stronach, czy też z sieciówek, które są tanie. Mało kto sobie zdaje sprawę, że to jest ogromny wyzysk, to są niskie pensje, a bardzo często nawet dzieci wykorzystywane do tej pracy. Wystarczy przejrzeć internet, są różnego rodzaju filmy i aż ciężko w to uwierzyć. Ja wiem, ale wyobraź sobie, jakbyś miała stworzyć jakikolwiek przedmiot. Niech to będzie czapka uszyta na drutach, niech to będzie obraz namalowany twoimi rękami. Wyobrażasz sobie coś takiego sprzedać za 50 groszy? No nie. No właśnie, czyli to musi być praca, która jest bardzo hańbiąca dla osoby, która ją wykonuje. Ona naprawdę musi bardzo potrzebować tych pieniędzy, żeby zgadzać się na takie warunki. I tutaj właśnie kontrola nad drugim człowiekiem sprawia, że to niewolnictwo się pojawia. Czyli ta osoba jest zmuszona pracować w takich warunkach, bo... To są bardzo często bardzo złe warunki. Nie tylko chodzi o to, że zarobki są niskie, ale te warunki, które są w tej pracy, w tym miejscu, gdzie jest zmuszona do tej pracy. Często taki pracownik właśnie prawdopodobnie pracuje w obozie pracy. Jest przymuszany do tego. To jest pojęcie, które zna każdy. A na czym ono właściwie polega? Polega na tym, że przekraczasz maksymalną ilość godzin, która jest gdzieś tam prawnie ustalona do przepracowania. Twoje warunki prawdopodobnie jesteś wołają o pomstę do nieba. Ściśnięty w pokoju z 12 innymi pracownikami, który chodzi tylko do pracy i wyspać się i do pracy. Czasami ten sen też jest krótki. Płaca z reguły jest poniżej minimalnej stawki, którą może zaoferować pracodawca, ale te osoby, które tam trafiają, prawdopodobnie wyczerpały już wszystkie opcje, które im przysługiwały i to jest jedyne, co mogą zrobić, żeby jakoś przeżyć w tym świecie, który utrzymać jest cholernie siebie, drogi. Rodzinę, czy kogokolwiek innego. Dokładnie. I tych obozów pracy jest bardzo dużo i ja się zastanawiam, czy takie obozy są w ogóle w Europie, bo szacuje się, że na całym świecie ponad 50 milionów osób w dzisiejszych czasach jest przymuszanych Ja ci do tej powiem, pracy. że są. Są? Są, bo niestety sam do takiego obozu trafiłem lata temu. Na szczęście było to całe 7 dni, gdzie do pracy poszedłem tylko raz. A czym musiałeś się zajmować? Wiesz co, to była masarnia, ubojnia świń. I to był taki, wyobraź sobie taki opuszczony budynek, jak powiedzmy blokowisko, tylko że tam mieszkają sami pracownicy. Po 5, po 10 osób w pokoju, mają tylko łóżka piętrowe, jakąś łazienkę na współkę, która, wszystko jest w opłakanych warunkach. Uwierz mi, że te ściany nie były malowane od, nie wiem, 15... Od początku. Tak, od samego początku w ogóle tego obozu pracy. Potem z samego rana przyjeżdża po ciebie bus, bierze tych wszystkich pracowników do masarni, akurat w moim przypadku. Oni tam przepracowywują po 10 do 12 godzin, wracają do tego miejsca, śpią i oni w ten sposób próbują odłożyć jakieś pieniądze, żeby pomóc swoim rodzinom, swoim gdzieś tam w Polsce ludziom. To wszystko się działo w Niemczech swoją drogą. Ja z takich właśnie powodów etycznych nie byłem w stanie akurat tej pracy wykonywać, ponieważ ubój świń nie do końca idzie w zgodzie z tobą. Ale ja się bardzo cieszę, że poruszyłeś się właśnie w wyjazd do pracy, bo bardzo często ludzie, szukają tego lepszego jutra, szukają opcji, żeby poprawić ten swój byt rodziny, żeby zapewnić im lepsze życie. No i szukają po internecie, jakichś ogłoszeń na internecie.
No i jadą. I bardzo często potem się okazuje, że są zabierane im dokumenty, paszporty, I muszą dowody zostać. i dostają 1/10 tak naprawdę wypłaty, która im się należy, no bo pan pracodawca wszystko inne zostawia Łaska. sobie, do kieszeni ładuje, a do tego wszystkiego jeszcze potrafi taką osobę wpędzić w długi. I ty musisz jeszcze odpracowywać ten dług, bo na przykład jesteś winny za to, że mieszkasz w takiej, a nie innej dziurze. To jest już kradzież. Ja mówię bardziej o obozach, które w jakiś sposób legalnie funkcjonują. Czyli psie pieniądze, niesamowite godziny i właściwie ludzie, którzy poza tą pracą nie mają więcej życia. To nie jest tak, że te osoby mają wolne, że one sobie idą gdzieś weekend spędzić z rodziną. Nie, one są z dala od rodziny, one są z dala od swojego domu i właściwie ich jedynym celem jest pracować, wiesz? Ale tak właśnie wracając do obozów pracy, wiesz? Takie rzeczy też się dzieją w wielkich miastach, w wielkich stolicach, w metropoliach, czyli tak zwane korporacje. Słyszałaś kiedyś określenie być niewolnikiem korporacyjnym? Słyszałam. Na pewno nasi widzowie też słyszeli, bo to jest takie dość częste. Bardzo. Chcesz się piąć? Wyścig szczurów, to wszystko Dokładnie. tutaj łączy się w całość, puzelki się składają. No i niestety czasami sami, niezmuszeni przez nikogo, bierzemy w tym udział. Tak. I ludzie tak się śmieją, że żeby awansować, żeby dostać się na ten najwyższy stołek, trzeba oddać duszę nie diabłu, tylko firmie, dla której pracujesz. I to często tak właśnie jest, bo twoje wszystkie wyrzeczenia, twoje weekendy niespędzone z rodziną, twoje wyjazdy, czasami nawet po pół roku i tak dalej, one nie uzupełniają twojej kieszeni. One uzupełniają firmę, dla której pracujesz, dla osoby nad tobą i tak dalej, z obietnicą, że kiedyś ty ten stołek zajmiesz, ale musisz to kiedyś przepracować może nie nadejść 1 nigdy. 000 000 lat. Ja sądzę, że już te stołeczki już dawno są obsadzone przez inne osoby. Po znajomości, po rodzinie. Tak, a pan to będzie tam pracował, tam na dole. A czy kiedyś coś się zmieni, tego nie wie nikt. Ale czy kiedykolwiek tak poważnie zastanawialiśmy się, co jest przyczyną? No powiedzieliśmy, chcemy zapewnić lepsze jutro naszej rodzinie, naszym bliskim, ale co jeszcze może być taką przyczyną, napędem? Myślę, że brak wykształcenia. Wiesz, dużo ludzi ma takie mylne pojęcie, że jeżeli nie masz edukacji, to do żadnej pracy się nie nadajesz, więc musisz albo na lewo, albo po znajomości, albo coś, bo jednak coś musisz robić w życiu, a wykształcenie często jest po prostu potrzebne. Wiadomo, że można być kelnerem, barmanem, można sprzątać ulice i tak dalej. Często do tego jest potrzebna również prezencja, czyli musisz dobrze operować językiem, musisz mieć tą taką prezencję jakoś wyglądać, własną, potrafić się pokazać. Też nie każdy to ma, ponieważ jeżeli pojawia się ubóstwo, pojawia się brak pieniędzy, to i tak zęby są niezrobione, włosy są niezrobione, wyglądasz zmęczony, dlatego że zmartwienia jednak przechodzą na też twój wygląd zewnętrzny i takie osoby się nie chcą pokazywać publicznie, tylko chciały gdzieś z tyłu pracować. Czyli to taki jest popyt na tanią siłę roboczą. Tak, to jest tania siła ci robocza. ludzie szukają, a ty szukasz tych ludzi. I to taka w pewnym sensie symbioza, która nie do końca jest dobra, ale każdy Zdecydowanie to nie czerpie jest korzyści. etyczne, ale jest bardzo popularne obecnie. I zawsze było, niestety zawsze było. To bez dwóch zdań, tak jak powiedzieliśmy, fatalne warunki życia nas zmuszają do tego, że szukamy czegoś, co jest w stanie nam polepszyć nasze życie. No ale tak szukając, no to już powiedzieliśmy, że możemy trafić do obozu pracy, mogą nam zabrać jakiekolwiek dokumenty, wziąć potem nawet na nas benefity, o których nawet nie będziemy wiedzieli. No można. Są takie sytuacje, można poczytać sporo artykułów na ten temat, ale bardzo często może dojść także do handlu ludźmi. Może. Słuchajcie, jeżeli nie wiecie, to handel ludźmi w tych czasach jest zupełnie różny od tego, o którym myślicie. To nie jest tak, że kogoś pakujesz w paczkę, wysyłasz Czy stoisz na wybiegu, sprawdzasz zęby, kolor oczu? Tak, do Azerbejdżanu. Nie, tylko słuchajcie, no teraz mamy co? Mamy imigrację, mamy ludzi, którzy są wysyłani do pracy, właśnie to są te obozy pracy. To jest handel ludźmi. Ty wysyłasz pracownika, ty wysyłasz jego ręce, jego mięśnie. Ale nie do końca miałam to na myśli, że ty zgłaszasz się niby do potencjalnej firmy, że chcesz pojechać do pracy i ty do tej pracy nie trafiasz, bo w międzyczasie gdzieś zostajesz sprzedany. Pojawia się tutaj bardzo często, nie chcę użyć tego słowa, bo nie do końca jestem pewna, czy jest dozwolone na YouTubie. Jeżeli chodzi o prostytucję, to możesz. Można, pojawia się prostytucja i... Chociaż to się nazywa pracownik seksualny bardziej.
Pracownik towarzyski. No, bo na YouTubie właśnie ja oglądam podcasty, to używają zawsze określenia pracownik seksualny. No to pojawia się opcja właśnie tego, że zostaniesz wysłany gdzieś bez twojej zgody, mimo twojej woli, jako pracownik seksualny i nie jesteś w stanie nic zrobić, bo twój dokument zostanie zabrany, jak mówiłam wcześniej. Możesz zostać poddany, każą ci spożywać jakieś środki psychoaktywne i ty nie do końca jesteś sobą. Pozwól, że ci wejdę w słowo. Wiesz co, jest co prawda serial, który jest fikcyjny, ale świetnie właśnie nakreśla tą sytuację, o której mówisz. Nazywa się Sky Royo. Bardzo go lubię. Zaraz napiszę tytuł tutaj. Tutaj? Tak, i tam są dziewczyny, które są wysyłane, wiesz, to jest chyba Hiszpania, czy gdzieś tam. No i zaczyna się spoko, dlatego że pracujesz, spoko, ale zaczyna ci rosnąć dług. Powiedzmy, zabezpieczenia. Tak. Gumowe i tak dalej, musisz spłacić nocleg, musisz spłacić opiekę, ochronę nad sobą i tak dalej. I to jest dług, którego nigdy nie spłacisz. Dlatego, Jesteś cały że czas niewolnikiem. każdy twój następny dzień kosztuje cię więcej niż ty zarabiasz, za czym idzie jesteś własnością osoby, która cię Więc nie możesz wyrwać się trzyma. z tej pracy, bo musisz spłacić dług. Nie spłacisz długu, to grozi ci niebezpieczeństwo Oczywiście. albo twoim bliskim. I to jest takie zamknięte koło. I nie ma jak się z tego Musiałbyś wybronić. mieć klienta, któremu będzie tak na tobie zależało, żeby dał ci taki zastrzyk gotówki, który ci to spłaci, bo swoją pracą nie będziesz w stanie tego zrobić. Albo postanowi cię wykupić. No właśnie. A tak wracając, słuchajcie, do pracowników seksualnych. Wszyscy wiemy, o kim mowa. YouTube sobie nie lubi tego słowa, także będziemy w ten sposób rozmawiać. Chyba to jest ten przykład, gdzie najczęściej myślimy właśnie o niewolnictwie. Dlatego, że myślimy, że to są, nie zawsze, ale to są kobiety, które nie mają innego wyjścia. Że to jest ta droga, do której zostały zmuszone, popchnięte przez sytuację, przez biedę, Albo gdzieś uprowadzone. Też. No właśnie, kiedy się o tym myśli, to z reguły to są kobiety w bardzo trudnej sytuacji, które już nie miały innego wyjścia. Ale kobiety z natury są słabsze niż mężczyźni, więc dużo łatwiej im jest operować tymi kobietami. Tak jak powiedziałam, te środki psychoaktywne. Kiedy ta kobieta jest w takim stanie, no to dużo łatwiej nią zarządzać. Wysłać do klienta, sprawdzić, czy klient zadowolony, pozbawiać ją tych środków, które ona teoretycznie ma zarabiać. A tak to jest dana na łaskę. A kiedy praca jest pracą, a kiedy zaczyna się niewolnictwo? Bo powiem ci, że możecie się, słuchajcie, ze mną nie zgodzić, znowu kontrowersyjnie, znowu Skajuś wymyśla, ale uważam, że minimalna krajowa, pracujesz dużo godzin, nie masz czasu praktycznie na nic i na nic cię nie stać. To znaczy, ja nie mówię o tym, żeby żyć w luksusach, bo to nie o to chodzi, ale ta praca wystarcza ci, żeby opłacić rachunki i wiązać koniec z końcem. Czyli twoje życie polega na pracy tylko po to, żeby przeżyć. Żeby mieć co zjeść, mieć gdzie spać i wrócić do pracy, to znaczy ty nie żyjesz. To wtedy taka jest rutyna dnia codziennego. Idziesz, wracasz. No ale ta płaca minimalna zawsze jakaś będzie. Zawsze. No jest, tylko jest za niska. Jest za niska. Dlatego, że ona ci pozwala tylko zjeść, wyspać się, czyli twoje podstawy. W stopniu minimalnym wypełnić i ci je zagwarantować. Dlatego mi się wydaje, że mimo, że w Anglii co roku mamy podwyżkę płacy minimalnej, ale ona chyba nigdy nie jest tak do końca wykalkulowana, żeby starczyło na wszystko i jeszcze kapkę zostało. Ona nie jest adekwatna do cen, które rosną nieustannie. No zobacz, że teraz nawet jak wychodzimy do sklepu, tak za zakupy takie tygodniowe do lodówki zostawiało się 100 funtów, teraz zostawia się 400, a płaca poszła do góry o 20 groszy na godzinę. No to są kosmiczne zmiany, może nie zmiany, takie absurdalne rzeczy, w których nam przyszło żyć. A ja mam pytanie do widzów, kochani, bo my mieszkamy w Anglii, u nas to tak wygląda. Napiszcie, z jakiego kraju jesteście i czy u was też te płace są po prostu nieadekwatne do cen. Wiadomo, że inflacja dotknęła wiele krajów. Właściwie chyba wszędzie teraz na świecie. Tak, wszędzie wszystko poszło do góry. I czy ona wystarcza wam na taki poziom życia, na jakim wam wystarczała wcześniej, x lat temu? A może to jest taka kalkulacja zrobiona, to zamiast domu wynajmij pokój.
Wiem, że są ludzie, którzy składają wnioski o zasiłki i tak dalej, nie? I w Anglii jest coś takiego, że chyba nie chcę skłamać, ale naprawdę nie wiem, czy to jest 32 czy 35 lat. Do tego czasu oni oczekują od ciebie, żebyś mieszkał w pokoju albo w domu współdzielonym z innymi lokatorami. Wyobrażasz sobie mieć 30 lat i mieszkać z grupą obcych ludzi tylko dlatego, że nie będzie cię stać na to, żeby mieszkać sam? Nie wyobrażam sobie, ale nawet zahaczając o te zasiłki, to przeglądając artykuły czy jakieś fora, to często pojawia się informacja, że są potem jakieś jeszcze wymagania, że ty musisz tyle i tyle zarobić, żeby ci się należało, ale potem się okazuje, że ty jednak za mało zarabiasz, więc ci się nie należy, albo o funta za dużo zarobisz, więc tym bardziej ci się nie należy. To jest straszne. Więc to są takie widełki, no niby jest pomoc, no ale niekoniecznie należy się każdemu. Wiadomo, że każdy powinien na siebie zarabiać i potrafić się ogarnąć i żyć za to, no ale niekiedy jest potrzebna ta pomoc. Świetnie to podkreśliłaś. Każdy powinien na siebie zarabiać, a właśnie w tym całym wyścigu szczurów, w tych całych pogoniach za pieniądzem, zarabiamy często na innych ludzi. Czyli to, co my mamy, to są takie ochłapy. To jest ochłap, który ma pozwolić ci przeżyć i wrócić do pracy. Kojarzysz takie drzewko z ptaszkami, że na dole, na samej górze jest szef wszystkich szefów, potem jest jakaś kadra menadżerska, potem podmenadżerska, jeszcze jakaś superwajzorzy, a potem jak w szaraczki. Thermomixie. Tak, coś w tym stylu, szaraczki. I tak po prostu tam, ja przepraszam za to, co powiem, ale tam jest pokazane, że te ptaszki, no... Srają na tej pod nimi. Ale masz rację, wiesz co, tak to I to działa. tak wygląda. Każda piramida biznesowa, każdy MLM, przepraszam, właśnie działa w ten sposób. Czyli ty zgarniasz ludzi do drużyny Pracuj na mnie. i ci ludzie zarabiają pieniądze na ciebie. I wiesz co, tak jak to jest śmieszne. Tak jak to jest śmieszne, bo będę pracować na kogoś, żeby mieć z tego też jakiś procent. Nie, tak jest w każdej jednej pracy. Ja będę leżeć i pachnieć, a ty haruj. Ja miałem z tym problem bardzo, bardzo wcześnie, wiesz? Dlatego, że jak ja pracowałem dla innych ludzi, ja wiedziałem, że po prostu nie jestem w stanie wykonywać poleceń. Po prostu mam z tym problem. Nikt nie może mi powiedzieć, że mam robić to w tym czasie, albo tak wyglądać, albo tak się ubierać, bo jestem strasznie dumną osobą. Jakby zależy mi na moim... Wolisz współpracować niż pracować dla kogoś. Tak, zdecydowanie. I to dlatego tak wcześnie założyłem swoją firmę, bo ja wiedziałem, że ja się po prostu nie nadaję do pracy z ludźmi. Ja muszę być swoim szefem i ode mnie będzie zależało, ile pracy włożę w to, tyle mam profitu. Tak. Jakby to ode mnie zależy, co ja będę miał w życiu. Ale za każdym razem dla kogoś pracowałem, to strasznie miałem z tym problem, szczególnie jak osoba nade mną była ode mnie młodsza. No, albo jest cholerykiem, to że tak powiem, ma patent na mądrość, czyli zjadła wszystkie rozumy świata. To wtedy jest dopiero ciężko. No ale nie o naszych wspomnieniach i o tym, czy nam się dobrze pracuje dla kogoś, czy z kimś, czy pod kimś, tylko musimy wrócić na dobre tory dzisiejszego odcinka. Masz rację. A gdzie są dobre tory w niewolnictwie? Dobre tory to może być takie światełko w tunelu, że nie wiem, dlaczego się w sumie tak zaśmiałeś pod nosem. Ja się zaśmiałem, bo w słowie niewolnictwie połknąłem chyba z 16 liter. Ale pojawia się jakieś tam światełko w tunelu, kiedy pojawiają się opcje walki z niewolnictwem. Są różnego rodzaju ustawy przygotowywane. A wiesz, co można z tym zrobić? Co można? Bo właśnie o tym czytałem. Słuchajcie, jest wiele firm, które bardzo często są dostępne na listach w Google'ach. Wystarczy wpisać w Google, które firmy pracują nieetycznie. Tak. Czyli wykorzystują dzieci do pracy, czyli wykorzystują te nadprogramowe godziny i tak dalej. Wystarczy nie wspierać tych firm, czyli tutaj mamy właśnie tanie zakupy odzieżowe, mamy kosmetyki, mamy... Te sprawdzone firmy mają często jakieś certyfikaty Tak. i to jest na tej liście. Więc między innymi to, czy też ustawy, które jakoś tam podpowiadają, czy narzucają kary na osoby, które podejmują się tych złych rzeczy w stosunku do tych biednych ludzi. Wiesz co, ja się teraz tak zastanowiłem, co jest takie głupie, zupełnie z dupy, ale przypomniałem sobie, że jak podpisywałem współpracę z maszyną do gotowania. Tą najbardziej znaną. I do mielenia różnych rzeczy. To tam było coś takiego, że na przykład że kiedy rozwiążesz z nimi umowę... Nie możesz się o nich negatywnie wypowiadać? Mogę. Ale dzisiaj to nie ty. Ale nie mogę podejmować współpracy z innymi
Co ja konkurencyjnymi, nie umiem? Konkurencje... podobnymi, podobnymi. z podobny... Chcę to powiedzieć. Konkurencjami. Co to jest? Konkurencyjnymi. Konkurencyjnymi Brawo. produktami. To znaczy, jeżeli na przykład teraz bym chciał promować Lidlomix, to nie mogę. No. I czy to znaczy, że oni mają nade mną władzę teraz? Czy tutaj się mają pojawia, łączność. pojawia się to moje niewolnictwo? To ty w Ponieważ, takim razie podpisujesz lojalkę i taki krzyż na plecy, bo ty jesteś nasz przez ponieważ ten czas. niewolnictwo to nie jest nic innego niż ograniczenie wolności. I tutaj moja wolność została trochę ograbiona. Wolność słowa. I oddanie. Jesteś całkowicie wtedy im oddany. Tak. Oddanym? Oddanym. Brzmi trochę jak sekta. Tak mi się wydaje, bo właściwie... No ale popatrz nawet na te filmy, tego właśnie garnka, czy nawet, ja ostatnio nawet nie wiedziałam, wiem, że istnieje taka firma kosmetyczna, nie chcę mówić nazwy, żeby potem nie było. Skalicious. Nie, na literkę, z 2 członów na literkę M. Nie, kto ma wiedzieć, ten wie. Wiem. I tam też były takie sekciarskie spotkania. Mi kolega pokazał, właśnie wczoraj przeglądaliśmy z jakiegoś zlotu, tam wszystkie panie na biało, muzyczka, wszystkie kamery i idzie po środku jedna pani, tam pozdrawia cię niczym papież, a one wszystkie tam niemalże płaczą i sikają po nogach, bo to była jakaś przedstawicielka regionu. Jak cię dotknie, to jesteś już niemalże uzdrowiony. To jest chore. Wiem, o czym mówisz. Jednak te wszystkie MLM-y to jest budowanie społeczności. To jest tak, żeby te osoby... Tak, sekta, co tam u nich? No właśnie, Żeby o tym mówię. Ich łączył wspólny cel, wspólny kierunek i oni się spotykają, żeby sobie między sobą przedyskutować, jak to zrobić, żeby to osiągnęło sukces. No dobra, ale to nawet nie dyskusje, no daj rękę. I stoją tam i tańczą, od prawej do lewej, ty jesteś moją bajką, czy coś takiego, nie? No, hello! Dobra, ale to nie jest niewolnictwo. To nie jest niewolnictwo, dlatego że akurat tam się ludzie Ale pojawiają też pewnie potem mają dobrowolnie. zakaz promowania innych marek, albo To na malowania pewno. się inną. Chociaż wiesz, Dobrze, że chociaż ty możesz gotować w normalnym garnku. na dobrą sprawę, tak jest wszędzie NDA się podpisuje. Na przykład, wiesz, nawet moi moderatorzy, Czyli lojalka. lojalka, tak, z mojego zespołu też podpisywali taki dokument, za czym idzie wszystko, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, zostaje za zamkniętymi drzwiami, jest tajemnica Jak w Las Vegas. biznesowa No, jak chyba, w Las nie? Vegas, co dzieje się w Las Vegas, to zostaje w Las Vegas. Ale tak jest wszędzie, wiesz, pracujesz nad filmem, powiedzmy, i zanim ten film wyjdzie, ty nie możesz o tym filmie rozmawiać. I teraz tak, czy to jest niewolnictwo, nie wiem, ale z drugiej W pewnym sensie, bo ci, tak jak podkreśliłeś a propos garnka, że zabiera ci tą wolność słowa. Nie możesz, nie wiem, żonie, mamie opowiedzieć, Nie to możesz. dzieje się i to dzieje. Dlatego, że tam są nakładane ogromne kary, gdybyś coś takiego zrobił. No ale żeby temu przeciwdziałać, to chyba warto podkreślić i zaznaczyć, że ważna jest edukacja społeczeństwa. Na Trzeba pewno. o tym mówić, trzeba uczyć, trzeba pokazywać przykłady. Może to być brutalne, Dlatego ale podcast należy. między nami Bawi i uczy. skupia się również na tych poważnych rzeczach, o których warto rozmawiać, na tych problemach, które gdzieś tam czasami są zamiatane pod dywan. My je wam przyniesiemy. Czasem możemy być czubkami, ale również potrafimy się poważnie zachować i wypowiedzieć na trudny temat. I takie tematy również będą się u nas pojawiać. Zdecydowanie. To na pewno będzie się działo już w 2. sezonie, który zbliża się wielkimi, przeogromnymi krokami, a dzieje się już pierwsze prace w sumie trwają. No tak. O Jezu, trwają, patrz, No widziałem, trwają. tak. No wiem, że widziałeś, bo trwają. Jesteś w sumie częścią tych prac. No w ogóle zapomniał o tym. Nie wiedziałem, że o to ci chodzi, ale masz rację. No bo ja zawsze mam rację i w tym momencie też mam rację, zapraszając was tam na dół. Tam koło naszego awatara jest przycisk subskrybuj. Jeżeli jest czerwony, to należy go kliknąć, w niego kliknąć i wtedy się zrobi szary. Podobno teraz YouTube dodał taką animację, jak tam klikniecie, więc zapraszam Tak. gorąco i serdecznie. A mogę ja powiedzieć im? No możesz, no. Także kochani, najpierw łapka w górę O taka. pod filmem, a potem najważniejsze. Moje ulubione. Chodź. Uderz w dzwona. Dzyń, dzyń. Chciałam powiedzieć, że złą stroną trzymasz dzwonek do kamery, ale to się zabluruje. Ja doję ten blur. A już tak pół żartem, pół serio. Czy można być niewolnikiem swojego ciała?
Oczywiście, że można. I I czym to się objawia? takim chyba największym przykładem będą osoby, które urodziły się w złym ciele. To znaczy rodzą się na przykład mężczyzną, a czują się w pełni kobietą. Albo na odwrót. Tak, także są niewolnikami własnego ciała, dlatego że są uwięzione w ciele, które tak naprawdę nie powinno do nich należeć. A czy taką depresję, bo to jest trudny temat, trudne hasło, Ja ci wszystko powiem o depresji. no ja też potrafię, ale tak się zastanawiam, czy ta depresja też może być jakąś tam odnogą tego Oczywiście, że niewolnictwa. może. Mhm. I a propos naszego ciała. Wydaje mi się, że wszystkie choroby psychiczne więżą nas w tym ciele. Kiedy nie potrafimy sobie z czymś poradzić sami ze sobą, jesteśmy uwięzieni w ciele, które potem obrywa na tych naszych wyborach. Czyli mamy anoreksję, mamy depresję, mamy Wtedy właśnie to ciało krzyczy otyłość. o pomoc. Tak, dlatego, że ono cierpi przez nasze wybory. Ma to sens, powiem ci. Też tak myślę. Ale jeszcze tak zahaczę o te obozy pracy, o te sieciówki, o których mówiliśmy na samym początku. No, kupujemy na tych chińskich stronach, chcąc, nie chcąc. No, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy chociażby nie przeglądał takich stron. No i tam właśnie się słyszy, czyta, ogląda te filmy, że tam bardzo często właśnie dzieci są wykorzystywane do tej pracy, że te małe chińskie rączki siedzą i ciężko pracują, żebyś ty potem miał, nie wiem, koszuleczkę. Wiesz co, tak się mówi, ale ja nie wiem, czy to nie jest fake news. Dlatego, że pamiętam, że oglądałem jakiś reportaż, gdzie ktoś rzeczywiście pojechał chciałem powiedzieć, do obozów Shein. Nie do obozów, tylko właśnie Fabryk. do tej całej produkcji, do fabryki tam i okazuje się, że to jest bajka. To znaczy, że ktoś powiedział dlatego, że ciuchy są tanie i tak dalej, ale Konkurencja zawodowa? oni pracują w przyzwoitych warunkach. Także może nie Shein, ale wiadomo, że też takie obozy są w innych miejscach. A co z takimi też się czyta i jak się gdzieś takie info pojawi, to zaraz zaczyna być głośno, że na przykład na metkach albo gdzieś tam w rękawie jest wszyta jakaś Help me. wiadomość. Tak. O, nie wiem, wiesz co, nie wiem, no mi się nie przydarzyło, a też dużo ludzi, odkąd się pojawił TikTok, robi dużo rzeczy celowo. Pod zasięgi. I ciężko jest to zweryfikować, wiesz, co jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe, bo ja widziałem, że już ludzie nawet otwierali paczki, w których byli ludzie, które kupili z AliExpress czy skądś tam, także słuchajcie, trzeba wszystkie wiadomości, które gdzieś tam do nas docierają przez social media, brać przez palce niestety, dlatego, że im bardziej kontrowersyjny film, im bardziej kontrowersyjny temat, Tym bardziej się wybija tym tak bardziej naprawdę, się jest bardziej klika. klikalny. I ludzie naprawdę są coraz bardziej kreatywni. A tak jeszcze z drugiej strony powiedziała, że coraz bardziej głupi, Też. bo wierzymy w coraz więcej rzeczy. No tak, no. Moja mama tak... Stop, nie przenosimy mojej mamy. Ale nie, dobra. Moja mama często do mnie dzwoni, że na przykład tak, patrz, widzisz ten filmik, dziewczyna stoi i jej włosy rosną, patrz jak szybko, że w kamerze widać, jak jej włosy rosną. Bo mówię tak, Mamo? Mama? mamy teraz tak rozwiniętą sztuczną inteligencję, że już takie bzdury... Czy nawet influencerzy zapraszają cię do grania w kasynie, bo jest podłożony idealnie głos w AI i wszystko się zgadza. Czy tam jakiś serum na odchudzanie, na porost włosów, tak O jak Jezu. powiedziałeś, rzęs do nieba. Najbardziej znane są chyba te Chinki, co tak zakładają, to są takie wielkie i nagle takie majty I wyszczuplające. się robią takie. Tak, z tyłu też się wszystko robi takie, te wszystkie meble, wszystkie ściany. Tak, wyginam ciało śmiało. Tak, ale to nie o to chodzi. Słuchajcie, to co chciałem, przekazać, to nie wierzcie we wszystko, co zobaczycie. Także jak zobaczycie filmy, gdzie na przykład, nie wiem, ktoś otwiera paczkę, a tam na metce jest napisane help me. To niekoniecznie jest to prawda. Nie musi być prawda. Jest gdzieś jakiś tam procent szansy, ale niekoniecznie to jest prawda, bo tak jak podkreśliliśmy w dzisiejszych czasach, wszystko musi być clickbaitowe. Oczywiście. Tytuł, nie tytuł, obrazek, grafika, film, wszystko. Wiesz co, jeszcze sobie pomyślałem, że... Nie wiem, ale się dowiem zaraz. Kredyty na dom. To jest niewolnictwo, bo tobie sprzedają poza kredytem jeszcze jakieś ubezpieczenie, dodatkowe opłaty, które ubezpieczają kolejne opłaty od kolejnej opłaty. To jedno, ale wiesz co, ty płacisz. Tak, Potem przez 30-40 lat jesteś niewolnikiem własnego kredytu. Tak, i potem masz ten dom i żyjesz co? Z 10 lat jeszcze? Także pracowałeś na coś, czym się będziesz cieszyć przez chwilę. No i jeżeli nie masz żadnej rodziny, to oddajesz to z powrotem do państwa. Albo zapiszesz na schronisko A może. dla A piesków. można? Można. O Jezu, to już wiem, co zrobię, jeszcze nie wiem z czym, ale to zrobię. Podcast uczy i bawi. Tak.
To tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że jadąc do jakiejś tam pracy przymusowej i tam pojawiają się długi, bo czarżują ciebie za nocleg, za to, że oddychasz, za to, że napijesz Za się wszystko. wody, za wszystko, za to, że w Przyjeżdżasz, ogóle już jesteś. jesteś winna. I przez to całe życie spłacasz ten dług. Ale w takim cywilizowanym, że tak powiem, miejscu, w momencie, jakim żyjemy, normalnie pracujemy, mamy normalną rodzinę, też możemy zostać ofiarą takiego niewolnictwa. Karty kredytowe, to O Jezu, niekończąca się tak. historia. Tak. Przede wszystkim karty kredytowe, nie wiem, czy to również jest w Polsce, dla jest osób taki- ze złą historią kredytową, gdzie oprocentowanie masz prawie 40%. To jest taki nigdy niekończący się dług, bo tak naprawdę karta kredytowa polega na tym, żebyś cały czas ją spłacał. Tak, ale ta taka, tak jak powiedziałam, dla tych złych historii kredytowych, to nie wiem, weźmiesz 1000, a spłacić musisz 3 albo 4. I jak nie spłacasz, to te odsetki tak lecą i nie ma ich końca. Ja ostatnio Alanowi tłumaczyłem odnośnie telefonów czy samochodów w leasingu, nie? Mhm. Ja jako dzieciak może miałem telefon na... Co to się nazywa? Abonament? No właśnie nie na abonament, tylko że musisz spłacać co miesiąc. Na kredyt. No chyba tak, to się jakoś tak nazywa. No tak, że... w kredyt, albo na kredyt, albo abonament, no. Tak, potem to upgrade'ujesz, bo jak wychodzą nowe No telefony... to abonament. I oddajesz ten, nie? No i tak, jak ja sobie to policzyłem, słuchajcie, ja zawsze kupuję telefony za gotówkę. Co prawda nie każdy jest w tej pozycji, że może sobie na to pozwolić, ale jeżeli wychodzi nowy telefon, ja go chcę, to ja po prostu pójdę, kupię i powiedzmy wtedy ten telefon kosztuje po 1500 funtów. W momencie, kiedy bierzesz go od tej firmy na ten abonament, Tak. To nie dość, że płacisz za telefon, to jeszcze płacisz ten abonament i naraz ci wychodzi taka kosmiczna jakaś kwota. i wychodzi ci około 4-5 tysięcy za ten sam telefon, mimo tego, że to jest ten sam telefon, ta sama wartość, tylko że płacisz wolniej. A w międzyczasie, kiedy ty jesteś uwiązany na 3 lata tym To on spada kontraktem, na wartości, już pojawi się następny model. I dokładnie, tak puch, puch, puch. automatycznie tracisz pieniądze. To znaczy, że ty będziesz go spłacać, a on będzie coraz mniej wart, a twoja rata jest cały czas wysoka, tak jakby on był warty tyle, co na początku. Wiesz, o co chodzi? To jeżeli już ktoś nawet by chciał w tych ratach brać ten telefon, to już chyba, nie wiem, lepiej wziąć kredyt taki w banku niskooprocentowy, albo nawet jak Apple ma opcję kup na Dużo raty, lepiej. to tam praktycznie jest zerowe oprocentowanie i ty sobie go spłacasz, masz więcej gotówki, pyk, dziękuję i koniec. Dokładnie. I z samochodami jest dokładnie tak samo. Jak bierzesz samochód w leasing, to ty to spłacasz i spłacasz. Wystarczy, że wyjedziesz z showroomu samochodem i on już traci na wartości. Idealne synchro. Dokładnie. No i ty go potem spłacasz, a on jest coraz mniej warty, dlatego lepiej kupić samochód, bo wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że jak będziesz chciał go sprzedać, to stracisz troszeczkę mniej pieniędzy. Tak. No tak Tak. jest. Jesteśmy uwiązani kontraktem, za czym idzie, jesteśmy uwiązani. Niewolnictwo. Jesteśmy niewolnikami kontraktów. Czyli okazuje się, że żyjąc tak normalnie, tak normalnie, to naprawdę jesteśmy niewolnikami. Czy nam się to podoba, czy nie? Kontrakty, kredyty, abonamenty, zakupy w pewnym sensie nawet też, no bo ty musisz je zrobić. Ja powiem ci, że no mamy ten XXI wiek. Niewolnictwo jest oczywiście już od dawna Oczywiście. zakazane, ale podaliśmy już dzisiaj trochę tu przykładów i ja powiem ci, że tak powiem, w pewnym sensie na własnym podwórku słyszałam od znajomych, którzy gdzieś tam, gdzie indziej mieszkają i żyją, że są przypadki, że nie wiem, facet jakiś ma dług, no dobra, będzie go pan teraz spłacał 100 lat do przodu i jeszcze 5 pokoleń też w przód, ale potrafią nawet tego człowieka przykuć do kaloryfera, żeby im przypadkiem nie uciekł. Okej, czyli tutaj mamy ograniczenie wolności znowu. I to jest totalne niewolnictwo. Nie Niewolnictwo. dość, że musisz na nich pracować, to nawet nie masz już własnego życia. Masz rację. Wiesz, tak naprawdę często jest tak, że jak ktoś jest od nas silniejszy, to może z nami zrobić dużo. I niektórzy ludzie po prostu wykorzystują tą pozycję, na której są postawieni. Wiesz, co mi się właśnie przypomniało? Mhm. My tak często lubimy zahaczać o te social media, wiesz? I czy my na przykład... Jesteśmy niewolnikami social mediów. To jedno, ale wiesz co, mamy live'y? Mamy live'y na TikToku, gdzie ludzie rzucają nam gifty, nie? Mhm. I często ludzie robią różne rzeczy za te gifty. Czyli na przykład... Ogolą brwi, spuszczą sobie głowę w toalecie itd. itp. Dokładnie, jesteśmy inne. niewolnikami tych giftów,
giftów, za czym idzie na przykład, wiesz, TikTok to jeszcze jest ta łagodna forma. Gdzieś to ktoś na przykład powie, wyślij mi, nie wiem, jadący pociąg, to ja pokażę ci stopy, albo zgolę włosy na nogach, albo ukłucnę, wstanę i nie wiem, się przewrócę, nie? Ale to są takie tyle zakupy mango XXI wieku i ja bym to nawet poszła z nazwą o krok dalej. To jest w pewnym sensie prostytucja, Trochę jest i właśnie do czego piłem, bo sprzedajesz się. dlatego, że ta osoba, która ci te gifty wysyła, właśnie ci pokazuje władzę nad tobą, co ona może z tobą zrobić, bo ty zrobisz to dla pieniędzy, które ona ci oferuje. To jest prostytucja niestety. I teraz sobie myślę, że jeszcze są też są strony z live'ami erotycznymi, gdzie Tak. ludzie popychają innych ludzi, którzy potrzebują tych pieniędzy do dużo gorszych rzeczy. Uwierz mi, bo niestety to widziałem. I właśnie to też w zależności od tego, ile Za te jakieś takiej osoby monety zaoferujesz, czy coś. tak dużo ta osoba jest w stanie się Ale upokorzyć. takie osoby nawet mają chyba ustalony cennik, że za, nie wiem, 10 monet zrobię to, za 100 to, za Mają. 500 to, a za 1000 wow. Mają, ale wyobraź sobie, że przychodzisz z kwotą, która przekracza ten ich cennik i nagle ta osoba jest w stanie zrobić wszystko, co ty sobie wymyśliłeś. Tak, i tu się pojawia niewolnictwo, dlatego, że ty tą osobę posiadasz w takim momencie i robisz z nią, co ci się podoba. Czyli mimo tego, że niby nie ma tego niewolnictwa, to ono jest. No jest i jest tak naprawdę na każdym kroku. Ale my sobie z tego nie zdajemy sprawy, dlatego wydaje mi się, że powinna być edukacja przede wszystkim młodzieży, nagłaśnianie, pokazywanie się, z czym to się, jak to wygląda w dzisiejszych czasach, że to nie jest właśnie ten taki ryneczek, że będą stali w rządku i sprawdzasz uzębienie, tylko no, nawet otwierając ten telefon, to ty już możesz albo być niewolnikiem, albo tą osobą, która się pastwi. Wyobraź sobie na przykład mnie, Tak. gdzie ja na Facebooku stworzyłem swoją społeczność, Tak. założyłem firmy. Ludzie na Facebooku to są jeszcze moi potencjalni konsumenci. Więc ja, budując społeczność, gdzieś tam im oferowałem swoje produkty. I teraz tak, zabierają mi dostęp do mojego Facebooka, więc automatycznie co się dzieje? Dzwonię do nich, błagam ich, żeby odblokowali, żeby odzyskać to, co miałem, dlatego, że oni mają pełną kontrolę nade mną i ogromny wpływ na moje życie, bo teraz automatycznie moje życie się zmienia bardzo, dlatego, że nie mam tego, na co sobie pracowałem i tak dalej. Ja to chodzę, przeżywam, a oni mają władzę, czyli moje ograniczenie wolności. Nie wiem, czy to... Tak, to ma sens, ja to zrozumiałam, co masz na myśli. No jednym kliknięciem mogą cię wszystkiego pozbawić. No tak, czyli tutaj podlegamy znowu pod kolejną rzecz. Mimo, że jesteś niby panem i władcą swojego fanpage'a, To nie jesteś. to nie jesteś, bo jest ktoś nad tobą, kto trzyma ten taki... Przypomniała mi się Bacik. jeszcze jedna sytuacja, której nie poruszyliśmy w ogóle, wiesz. Tutaj nie będę rzucać imionami, ale znam osobę, która pracuje dla pewnej firmy. I powiedzmy ta firma, niech to będzie firma X, ona ma ileś tam wolnych pozycji, okej? Ta firma ma otwarcia, kiedy ty możesz aplikować i z reguły są szybko wypełniane ludźmi. I teraz tak, ta osoba, która otrzymała tą pozycję, oferuje tą pozycję komuś innemu, żeby pracował za niego. I wtedy ty, jeżeli pracujesz, musisz oddać mu część pieniędzy w zamian, Tak, za, rozumiem. w zamian za Ale to możliwość jest pracy, częsta praktyka wśród ludzi. pracy w tej firmie. A jeżeli ta osoba na przykład zarezerwowała sobie 3 miejsca, ona nic nie robi, a 3 osoby na nią pracują w zamian za możliwość pracy w tej firmie. Ja znam tą osobę akurat bardzo blisko i bardzo na żywo, także wiem, że to jest prawda. I teraz tutaj znowu mamy władzę nad innymi ludźmi, dlatego że oferujesz im opcję, która wcale nie jest dla nich korzystna. Oni po prostu potrzebują pracy, a tam są, wiesz... Ale to też się prestiż. wtedy często pojawia w podobnych przykładach, może nie do końca takim, jak ty powiedziałeś, praca na czarno, bo na przykład znajdę sobie pracę jako kurier, który będzie dostawiał paczki, ale mi się nie chce jeździć, tak? To znajdę sobie jakiegoś Jasia Kowalskiego, który za ćwierć wynagrodzenia będzie za mnie harował, a ja będę leżeć brzuchem do góry i mam pieniądze, paczki rozwiezione, pieniądze się zgadzają, ja nic nie robię, mam 75% wynagrodzenia, załóżmy, że to jest 100 dziennie, nie? To ja dostaję 75, Jasiu dostaje 25, No wszyscy i zadowoleni. Tak to właśnie wygląda i tak naprawdę szef tej firmy, o której mówiłem, to jakby szefowi tej korporacji nie zależało na tym, kto to będzie wykonywać, ważne, żeby praca była zrobiona i tyle go obchodzi. No ale popatrz, z drugiej strony to tak jakby na to popatrzeć, no to jest to takie nie do końca halo, no bo gdzie jest health and safety? Coś się stanie, to
teoretycznie w pracy jesteś ty, ale w pracy był kto inny. Znaczy oni chyba, nie wiem, to wszystko było zrobione legalnie na pewno. W jakiś głupi sposób, kompletnie nie wiem jakim sposobem. Wiesz, ja bym mógł tutaj przytoczyć ludzi, mógłbym przytoczyć tą firmę i tak dalej, ale to nie jest cel tej historii. Nie jestem pewien, na jakich warunkach to działało. Wiem, że ta osoba oddawała część swojej wypłaty osobie za możliwość pracy w tej Wyzysk? korporacji. Tak, na pewno. W obecnych czasach mamy dużo szczęściarzy, którzy znaleźli sposób na siebie, wypełnili tym rynek, powiedzmy, że wcale nie pracują dużo, albo pracują dla siebie, albo pracują w sposób, który mi odpowiada i wystarcza jednocześnie na... Albo byli bananowym dzieckiem tak zwanym. Też, bo dużo ludzi się urodziło w dobrej rodzinie. I starcza im po prostu na zwykłe życie. Nie mówię o luksusach, bo to są wyjątki, ale mówię takie życie, żeby mieć zapłacone, żeby być najedzonym, żeby coś odłożyć, żeby mieć... Na jakieś przyjemności. Na przyjemności i pierdoły, nie? Bo to też jest bardzo ważne w życiu, moim zdaniem. No to ta większość jednak pracuje za psie pieniądze. Także Niestety. mimo tego, że są ludzie, którzy pracują normalnie, to ciągle system jest kulawy i ciągle jeszcze jest nad czym pracować. Czyli krótko mówiąc, jesteśmy niewolnikami systemu. Tak. I wiesz, co jest najgorsze? Że jest nas więcej, a nie możemy z tym nic zrobić. Możemy, krzyczymy, protestujemy i tak dalej, ale niewiele się zmienia. No właśnie, chciałam powiedzieć, że niewiele się zmienia, są te protesty, ludzie wychodzą, czy gdzieś tam w internecie rozpaczają, ale kto coś z tym robi? Nic. Albo zostanie wypuszczona na tych, co protestują, policja i dziękuję, do widzenia, do domu. Wiesz, kiedy coś z tym robią? Przed wyborami. Ja to chciałem powiedzieć, nie zdążyłem. Przed wyborami prezydenckimi, dlatego, że wtedy Przed prezydent... jakimikolwiek. Tak? Tak. Bo wtedy oni słuchają, Tak, czego lud potrzebuje, jeżdżą od miasta drogi do ludu, ja dla was to, co najlepsze, tymi ręcami wam ofiaruję. Ręcami. Ofiaruję, co wam potrzeba. A potem naraz wychodzi 100 dni od wyborów, no, miało być, ale nie ma. A później, tomorrow. Bądź cierpliwy. Tak, znamy to, słuchajcie, niestety znamy. To jest kiełbasa wyborcza. Kiełbasa wyborcza? Tak to się chyba nazywa, te obiecanki, cecanki, a głupiemu radość. A to jest tam inne, ale to nie dzisiaj. A może wy znacie jakieś przykłady, których nie poruszyliśmy dzisiaj? Na pewno jest ich bardzo dużo. Jest mnóstwo. Nie da się tego wszystkiego tak spiąć krótko zwięźlej na temat, nie wiem, w 40-50 minutach. Wiesz, co ja lubię? Właśnie, że praktycznie każdy temat, który poruszamy, to jest temat rzeka. Jego można rozwinąć jeszcze na następnych 10 godzin, jakbyśmy chcieli, dlatego tak fajnie jest rozbudować tutaj dyskusję. Dlatego, kochani, jeżeli znacie jeszcze sytuacje, których nie pokryliśmy, o których nie powiedzieliśmy, a warto rozmawiać, bo to jest temat naprawdę istotny. A wy potraficie rozmawiać w komentarzach pod odcinkami. Tam na dole to zapraszamy. Dajcie znać, czy wy kiedyś byliście wykorzystani, a może wy kogoś wykorzystujecie? Nawet tak, żeby się nie przyznali. Nie przyznali. Ale wiesz co, a odnośnie tego niewolnictwa, ja muszę tutaj zahaczyć o jedną rzecz, już tak bardzo pół żartem. Ci, co ciebie oglądają od dawna, no to na pewno znali Feliksa. Czyli jegomościa, który siedział u ciebie w salonie. Teraz siedzi, widziałaś. No, aktualnie siedzi chwilowo, Siedzi ma w przepustkę, salonie, no. ma przepustkę. A ostatnimi czasy siedział w garażu. Uwierzcie mi, on wyglądał jak niewolnik, kiedy wchodziło się do garażu i miał na głowie Torbę. worek od śmieci. Ja to parokrotnie prawie zawału serca dostałam, bo ja na początku nie wiedziałam, że on tam siedzi. Wczoraj przyszli robotnicy, to robili mu zdjęcia, jak sobie siedział przed domem. I to taki po prostu był twój niewolnik. Trochę było. Tak Ale wiesz wyglądał, co? jak zakładnik. To działa akurat bardzo dobrze na włamywaczy, bo mamy w garażu okno. Ja bym umarła po prostu na zawał serca, jakbym postanowiła się do ciebie włamać, wlazłabym do tego garażu, a tam chłop z workiem Ale na głowie. wyobraź sobie, podchodzisz do okienka, świecisz latareczką, nie, i tam nagle chłop taki z worem na głowie. Ja bym już poszedł inny dom obrabować. No, Felix potrafi konkretnie odstraszyć, tak jest naprawdę. właściwie zamysł tego, wiesz, dlatego on tak siedział, bo jest to dobre. Powiem ci, że nawet jak wyjeżdżamy z domu i jak on był w salonie, To Felix to on straszy. wiele ludzi straszył. Wiem, ja dzisiaj się nawet na tym łapałam, że w salonie mnie tyle razy wystraszył, że ojejku, ale jeżeli jakikolwiek Felix nas ogląda, to pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy Feliksa. Bardzo ładne imię swoją drogą. Bardzo dziękuję. A wiesz co, pamiętasz, jak ci wczoraj wysyłałem zdjęcie, jak on tak leży do góry nogami Tak. w krzakach, biedny Felix. Po przejściach wtedy To był. dlatego, że właśnie mój landlord, który przyszedł sobie robić tutaj pracę na ogrodzie,
za bardzo się go bał. Co przechodził, to zapominał, że on tam jest To i tak się jak ja wystraszał. dzisiaj, tak jak ja dzisiaj. Dlatego musiał go przełożyć właśnie, żeby nie dostać ataku serca. Za przeproszeniem leżał od dupy strony. Dokładnie. Okej, kochani, tym miłym akcentem zamykamy ten odcinek. Zaczęło się poważnie, a kończy się miło. Tak, trzeba zawsze zacząć na znaczy zawsze trzeba, Z wysokiego C. trzeba skończyć na najwyższej energii, żeby było miło, nie? Tak. Także Bo z nami zawsze jest miło. zaczęliśmy bardzo poważny temat, skończyliśmy na fajnym żarcie. Tak, z wysokiego C doszliśmy do niskiego F. Nie znam się na tej do re mi fa sol la si do. Nieważne. Dobra. Wierszyk. Dobra, dawaj wierszyk. Ale czy my naprawdę... Tak, Tak? Dobra. to się dzieje naprawdę. Backstage. 3, 2, 1. Usiądź z nami, pogadamy, to zostanie między nami. Jak zawsze było fajnie, miło, sympatycznie. Mimo tak ciężkiego tematu. Mimo tak ciężkiego tematu, ale mamy fajnych odbiorców, fajnych widzów, fajnych słuchaczy, najlepszych. Mhm. I dzięki temu każdy temat możemy jakoś tak lekko przejść. Ale jeżeli jesteśmy przy lekkich tematach, to pewnie zauważyliście, że pojawiła się nowa playlista. Eurowizja. Tak, tam komentujemy, relacjonujemy wszystko, co się dzieje odnośnie Eurowizji. Jest już odcinek z reakcją na Justynę Steczkowską A tak i jeszcze a Kaję. propos Eurowizji. No ja chcę! Szykuje się mała niespodzianka, ale nie powiem. I ja chcę. Ja tylko powiem, że coś w kwietniu będzie się działo tu. O Jezu, będzie, tak. Słuchaj, no właśnie o tym Eurowizyjnego. mówię. Ale Tak. Niedługo się dowiecie, ale powiem wam, że jest na co czekać, jest warto. jaram się. Dużo ludzi tak gada, zawsze mówię tak, warto czekać, warto tego, a potem Ale nie to ma. warto. Tak, rzeczywiście będzie fajnie. Okej, kochani, to co, widzimy się w sobotę? Widzimy. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Pa, pa! Usiądź z nami, pogadamy, to zostanie między nami. Podcast między nami. Usiądź z nami, pogadamy, co zostanie